Witam rolnicy i rolniczki oraz wszyscy sympatycy rolnictwa. Ziemi nie dostaliśmy po naszych przodkach, ale pożyczyliśmy ją od naszych dzieci. Mówi stare indyjskie przysłowie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, w jaki sposób przekazuje się wiedzę, praktykę rolniczą z pokolenia na pokolenie. Omówimy rolę prawa, współczesne ideologie oraz technologie, które wpływają na rozwój gospodarstw rodzinnych. Zapraszam na materiał. Wiedza rolnicza zawsze była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Starsze pokolenia uczyły młodsze, jak dbać o zwierzęta, glebę oraz o gospodarstwo. Często odbywało się to poprzez bezpośredni kontakt, rozmowy oraz spotkania rodzinne. Takie ustne przekazywanie doświadczeń pozostaje wciąż niezwykle istotne. Rolnicy spotykają się na różnych forach. W dzisiejszych czasach rolnicy muszą się ciągle szkolić. Nowoczesne źródła wiedzy, takie jak aplikacje branżowe, kursy online czy aplikacje mobilne, stają się niezbędnym elementem edukacji. Dzięki temu mogą śledzić zmiany technologiczne, zmiany w przepisach oraz stosować innowacyjne technologie produkcji. Edukacja rolnicza w Polsce formalizowała się stopniowo. Już w XIX wieku powstała pierwsza szkoła rolnicza, która dawała podstawy wiedzy młodym adeptom rolnictwa. Pierwsza gazeta rolnicza, Ziemianin, ukazała się w 1838 roku, rozpoczynając erę nowej komunikacji w rolnictwie. Polskie prawodawstwo chroni szczególnie gospodarstwa rodzinne poprzez uchwałę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta wprowadza korzystne formy przekazywania gospodarstw młodym pokoleniom, takie jak ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty czy ułatwienia sukcesyjne. Jednocześnie niektóre zawody, także poza rolnictwem, wymagają udokumentowanej wiedzy. Dotyczy to głównie agronomów, doradców rolniczych, ale także takich zawodów jak prawnicy oraz nauczyciele. Jan Paweł II przypomniał, że ziemia została dana człowiekowi jako zadanie, by jej używał z szacunkiem dla pierwotnego dobra, którym jest sama ziemia. To przesłanie jest niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach, w kontekście nowoczesnych praktyk rolniczych, które muszą respektować środowisko naturalne. Psychologia społeczna wskazuje również na wartość i podejście mentalne do edukacji w rolnictwie. Starsze pokolenie przekazują młodym nie tylko wiedzę, ideologię oraz szacunek do ziemi i odpowiedzialność społeczną. Młodzi rolnicy coraz częściej łączą wartości z nowoczesnymi metodami produkcji, takimi jak rolnictwo precyzyjne czy drony do monitorowania upraw. W szkołach rolniczych edukacja obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, współpracę z nowoczesnymi gospodarstwami, jak i również ekologicznymi, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do wyjścia na rynek pracy. Edukacja w rolnictwie jest więc procesem ciągłego uczenia się i adaptacji. Równowaga między tradycyjną wiedzą, nowoczesnymi metodami i wymogami prawnymi jest kluczowa dla harmonijnego rozwoju polskiego rolnictwa i korzyści dla przyszłych pokoleń. Na zakończenie powiem, że w wieku 92 lat 2 kwietnia 2025 roku zmarł wielki edukator, propagator rolnictwa biodynamicznego, założyciel gospodarstwa Dotelfederhof w Niemczech, Manfred Klett. Na jego temat poświęcę osobny materiał. Za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję, zapraszam do subskrybowania i lajkowania.